No cześć, zapraszamy ponownie do Chorwacji, do kraju, w którym na świat przyszedł Tesla, kraju, gdzie wymyślono spadochron, torpedę, prędkościomierz samochodowy, czy też krawat, co zresztą wiecie z poprzedniego odcinka. A skoro już tak sypiemy ciekawostkami, to najpopularniejszym nazwiskiem, takim naszym nowakiem można powiedzieć w Chorwacji jest nazwisko Horvat. Czyli też krawat, ale to też już wiecie. Trzeci i ostatni odcinek z jesiennego wypadu do Chorwacji będzie trekkingowo-rowerowy, no i oczywiście widokowy. Jednak opuścimy sobie już Istrię i jej okolice, a przeniesiemy się bardziej na południe, ale też tak troszeczkę bez przesady, bo też im dalej od domu, tym mniejsza szansa, że nasza czerwona strzała wróci do Polski. Kierujemy się zatem w stronę najpopularniejszych w Chorwacji gór, które chyba jak nigdy w ostatnich latach były totalnie puste. Coś niesamowitego w tak bardzo turystycznym kraju. Mowa oczywiście o Velebicie, gdzie wyskoczymy na trekking w dwie jego zupełnie inne części, uznawane przez wielu za najładniejsze. A na rowerze zobaczymy sobie dwie ładne wyspy w okolicy Zadaru. Dokładnie te tutaj, ale to za chwilę, bo najpierw czas na Velebit. A kogo my tutaj mamy? Misia. Niestety chciałbym zobaczyć, ale szanse są nikłe. Marta się cieszy. Dziś los tak chciał, a bardziej pogoda, że zamiast roweru na zmianę trekking. Tam idziemy, na górę, a potem tam, a potem misie spotkamy tam, myślę, czy nie? Nie. Nie? Nawet pół misia nie. Załatwiłaś to już? Tak. Muszę rzec. Ej, są ślady, no chodzą tu ludzie. Misia? Tak. Jest to właściwie nasz pierwszy raz w Velebicie pieszo. Rowerem już kiedyś tutaj jeździliśmy, robiąc swój taki 1,5-miesięczny trip z Polski przez Bałkany, ale faktycznie to jest zupełnie inne doznanie, taki trekking z dala od turystycznych miejscowości i ruchliwych dróg, które ciężko jest uniknąć jadąc sakwami. Szlak nazywa się tak. Patrz, można busem jechać. Że przyjedzie po nas taksi? Ogólnie plan był taki, że będzie piękna jesień w Chorwacji, ale okazało się, że wszystkie liście pospadały. A kurczę, to musiało być pięknie, bo to jest las bukowy jak w Czarnogórze. Dokładnie rok temu w sumie byliśmy w Czarnogórze. Wczoraj dostałem powiadomienie na fejsie, że masz wspomnienie. W Czarnogórze, która jest bardziej na południe, jeszcze te listki były. A tutaj już niestety wszystko poleciało. W ogóle w całej Chorwacji ponoć znajduje się ponad 1000 miśków, jak mówią. Słyszałaś, Marta? Ale pani w punkcie, gdzie zostawiliśmy samochód, powiedziała, że przez cały czas, jak tutaj pracuje, nie spotkała ani jednego misia. Nie wiem, czy tak powiedziała, żeby się Marta nie stresowała, czy faktycznie, albo siedzi cały czas w sumie face'a scrolluje tam na tej kasie. Też tak może być. Widziałeś to? No. A wiesz, jak to powstało? No. Wiesz, że park ma w logo łapę niedźwiedzia, nie? Niedźwiedź to strzał paznokcie. Na ciebie. Nie, no nie spotkamy go. Tylko z kilometra. Żebym go lunetą mógł zdjąć. A ciekawe, kto tam korę zdarł, nie? Fajny to jest fragment taki. Ten murek, mega mi się podoba, fajnie zrobiony. To znowu tutaj znaki oznaczają czerwonym i białym. Widziałaś? To jest w ogóle śmieszne, tylko u nas chyba w Polsce oznaczają znaki. W Austrii kto widział vlog, ten też było biało-czerwone. W Dolomitach też biało-czerwone. A tylko u nas tak kolorowo. W sumie swoją drogą strasznie seria trekkingowa się zrobiła. Dzisiaj to koło toczy. Koło się to... O, to nie było miłe. Punka. Czy jest z nami jakiś geodeta? Nie. Geolog, nie? Kto się zna na tych takich rysach i by był w stanie powiedzieć, jak to powstało. Interesting facts. Preset appearance of Velebit. The appearance of Velebit today is merely a glimpse from a area. Changing Ty czytałeś po angielsku? Come with me, my friend. To naprawdę wygląda jak paznokcie. Pazury. W ogóle jest taka akcja cała, żeby nie mówić na niedźwiedzia miś, bo to jakby ujmuje mu powagi i ludzie go traktują jak misia. Bez strachu i tak dalej. Także dobra, kończymy z misiem. Ale nie kończymy z Velebitem. Lecimy dalej spacerowym tempem, delikatnie idąc pod górę. Jakby ktoś chciał się wybrać w te okolice, to jesteśmy dokładnie mówiąc w tak zwanym Sieverny Velebit, czyli północnym Velebicie.
Autem dojechaliśmy naprawdę wysoko, na parking przy szczycie Włóczjak. Jeśli mielibyście problem ze zlokalizowaniem tych miejsc, to dajcie znać, zrobię wpis na bloga i nieco bardziej się rozpiszę co i jak. Nagrywamy stories. Kto nie obserwuje stories, tego zapraszamy na Instagrama. Kołem się toczy. Spinaccio. Powiem ci, ktoś miał tu wyobraźnię. A nie? Pozdrawiam wszystkich, co mi ostatnio napisali pod filmem, żebym podłożył muzykę zamiast mojego dyszenia. Co są? Ale patrz, jaka jest pierzyna nad morzem w ogóle. Morze chmur nad morzem. I ostatnie metry. Chciałaś? Zik. Zik? Gruba impreza była. Gromowacza. Jest moc. Fitness sport. Korzystając z chwili odpoczynku, powiem sobie w Elibicie, pasmo górskie 150 km i przez całą długość jest poprowadzony szlak górski, taki wielodniowy szlak górski. Jest nawet kilka schronisk po drodze, gdzie się można kimnąć. W sumie w namiocie oficjalnie nie można. Jest też sporo niedźwiedzi, jak mówię, więc rozważyłbym 3 razy możliwość, opcję kimania tutaj. Chyba że w takiej formie. No i ten nasz fragment jest też częścią właśnie tej całej trasy wzdłuż przez Velebit. No, bardzo fajne w sumie skałki. No nie są to jakieś takie strzeliste, alpejskie szczyty, ale takie wapienne kamyki przy morzu. Tam w ogóle było też ładnie iść. Marta się miota. Śpisz. I ogólnie trzeba przyznać, że szlak mega fajnie zrobiony, bardzo ładnie pokładany. Nie jest trudny co najlepsze, bo się wjeżdża już bardzo wysoko samochodem na parking, ale później się już idzie tak raczej takimi górkami, jak tu widzicie z tamtej strony przyszliśmy. 100 metrów w górę, 100 metrów w dół. Tutaj jak się chce wyskoczyć na taki szczyt jak ten, na którym jesteśmy, to też się wpada. Po prostu 100 metrów już się jest na szczycie. I co najfajniejsze? Nie ma żadnych ludzi, nikogo tutaj nie spotkaliśmy. No co prawda jest już jesień, liście pospadały, no ale myślę, że w lato też tutaj jest za dużo ludzi. Nie ma. Raczej wszyscy się ograniczają tam do trekkingu wokół parkingu. 2 kilometry pętla i idą dalej. Co Marta, idziemy dalej? Jak się spało? Dobrze. Cała się trzęsłaś. Wiesz, gdzie jesteśmy? No w Elebicie. W Elebicie? No na tym na G. No w sumie masz rację. No i tak właściwie kończymy nasz pierwszy trekking przez Velebit, bo co się okazało, mimo że ten szczyt na G był w połowie dopiero naszej trasy, tak naprawdę cała reszta prowadziła już przez tak ciemną i smutną dolinę, że nawet nie odpalałem aparatu. Także reasumując, trekking naprawdę fajny, ale rozważyłbym albo przejście nieco dłuższej trasy tak, aby kontynuować ten szlak długodystansowy, albo po prostu wrócić tak samo jak przyszliśmy, czyli tymi fajnymi kamiennymi ścieżkami. Tymczasem stęsknieni za rzeźką bryzą morską i wiatrem we włosach docieramy do Zadaru, skąd promem i wraz z rowerami płyniemy sobie na wyspę Uglian. Wyspę, która w porównaniu do Zadaru raczej nie należy do miejsc wybitnie popularnych i nie znaleźliśmy o niej totalnie nic poza tym, że jest to świetna okolica do pojeżdżenia na rowerze, a kiedy dotrze się do jej końca, natknie się na piękny most, którym można przeskoczyć na kolejną wyspę o równie trudnej i niewiele mówiącej nam nazwie Paszman. No i tak też zrobiliśmy.
Co świetne, przez obie te wyspy prowadzi szlak rowerowy pociągnięty z dala od głównej drogi asfaltowej. To znaczy słowo główna może być tutaj mylące, no bo ruch jest na niej bardzo znikomy, jednak jest to jedyna droga na obu tych wyspach, no więc jakoś musiałem ją nazwać. Całość trasy liczy sobie około 30 km w jedną stronę i jest naprawdę świetnie poprowadzona, bo nie od strony kontynentalnej Chorwacji, a od strony Morza Adriatyckiego, gdzie praktycznie cały czas jedzie się z naprawdę ciekawymi widokami na przepiękny archipelag wysp Kornati. Archipelag, gdzie na stałe mieszka zaledwie 7 osób, choć niektóre źródła podają, że są to tylko domki letniskowe i na stałe na żadnej ze 150 wysp nie mieszka nikt. I tak sobie tylko myślę, że jakkolwiek żeglowanie na otwartym morzu musi być strasznie nudne, tak popływać sobie od wyspy do wyspy to byłoby naprawdę coś pięknego. A trzeba przyznać, że wysepki całkiem przyjemne na rower, aczkolwiek na te nasze dość cienkie opony, no to jest troszeczkę męczarnia. Jak już coś, to polecam na MTB, ale naprawdę mega fajnie. Taka dość widokowa trasa, cały czas siedzie z widokiem na morze, na te piękne wyspy. Naprawdę rewelka. Jedziemy dalej. Natomiast jeśli chodzi o powrót, to są dwa wyjścia i oba raczej asfaltowe. Można z miasta Tkon przepłynąć do Beogradu na moru, jechać dalej magistralą adriatycką wzdłuż wybrzeża aż do Zadaru, albo wrócić znowu wyspami tym wspomnianym głównym asfaltem. No i ta druga opcja wydaje się być dużo lepsza, bo zwyczajnie jest tutaj dużo mniej samochodów niż na magistrali adriatyckiej. No i kolejny dzień, jesteśmy znowu w górach. Nic nowego, znaczy góry nowe. Nic nowego, że znowu w górach. W górach, gdzie kręcono Winnetou. Winnetou, czyli taki film. Starsza audiencja pamięta. Ja tylko z opowiadań. Jesteśmy w Paklenicy. Paklenica, cóż tu dużo mówić, kto choć raz był w Chorwacji, to pewnie słyszał o tej części Velebitu. Dla tych, którzy słyszą pierwszy raz, to musicie wiedzieć, że jest to bardzo popularna i urodziwa dolina wśród amatorów pieszych wędrówek. Znaleźć można tutaj trasy od tych prostych, fakultatywnych, biegnących dołem doliny przy rzece, przez nieco dłuższe, biegnące krawędziami wąwozu, aż po wiele tras wspinaczkowych. Paklenica to taka mekka dla wspinaczy, którzy bardzo lubią tutejsze skałki, na czele ze skałą Anica Kuk, która jest największą ścianą wspinaczkową w Chorwacji. O, masakra. Kama Sutra. Naprawdę robi to ogromne wrażenie i tak w ramach ciekawostki tylko na tej jednej 700-metrowej ścianie Anica Kuk poprowadzono ponad 100 tras wspinaczkowych. Kebabowy ten. Dobra, starczy tego szumienia rzeki. Jesteśmy w Parku Narodowym Paklenica. Taki piękny kanion. Zobaczcie sobie. Tam już się chmury gotują. Ma padać. Jeszcze troszeczkę jest fajnie, ale mam nadzieję, że nam się uda zdążyć. Paklenica, czyli dwa takie kaniony. Wielka Paklenica i Mała Paklenica. Wbrew pozorom Wielka Paklenica jest prostsza do chodzenia niż Mała Paklenica. Mała Paklenica jest tak dość ponoć hardkorowo, elementy wspinaczki, no i taka trasa minimum na 8-9 godzin. Wejdziemy sobie taką krótką do Wielkiej Paklenicy. Idziemy na górę wąwozu, jako że dzień jest krótki, to robimy sobie tylko taką kilkugodzinną pętlę i schodzimy po prostu w dół. Jednak w lato warto pomyśleć o nieco dłuższej trasie prowadzącej na tak zwany Wagański Wierch, czyli najwyższy szczyt w całym Velebicie. O, dokładnie ten tutaj. Albo może w sumie i ten. Trasa na niego nie jest jakoś bardzo trudna, tylko zwyczajnie zajmuje dużo czasu. Ale widoczek się robi ładny. Patrz, tam też prowadzi szlak. Po drugiej stronie. Czemu? Trzeba zaznaczyć, że w Paklenicy również jest bardzo dużo fajnych zwierząt. Są też niedźwiedzie, które oczywiście nie spotkamy, no mimo że idziemy pierwsi, dzisiaj praktycznie jedyni, no to raczej niedźwiedzi i innych zwierząt spotkać nie spotkamy, będzie ciężko. Chociaż nie, kozice widzieliśmy. Tak naprawdę to można powiedzieć tyłek kozicy. Swoją drogą ciekawe, jak się nazywa tyłek kozicy, no bo to wiecie, jak to jest z tymi zwierzętami. One nie mają nóg, tylko mają jakieś szpile, zamiast albo racice, albo zamiast ogona jakiś chwost i tak dalej, czy też pędzel. Właśnie, sprawdź. Naprawdę ma pędzel. Dzik ma pędzel. To ma pędzel. Dzik. Dzik ma Serio, fachowo się nazywa życie. Pole ziemniaków sobie maluje. A wiesz, o jaki pędzel chodzi, nie? No tu. Wygląda jak pędzel.
Serio? Nazywali to pędzel? Tak. Szybka porada merytoryczna. Piotr Chorzela, dzień dobry. Cześć, cześć. Co mają kozice górskie? Czy tyłek? Czy to ma jakąś inną fachową nazwę? Kozice górskie to nie mam pojęcia co mają. Zad mają chyba. Natomiast na pewno sarny i jelenie mają taką białą plamę na zadku, na którą się mówi lustro albo lusterko. Dziękujemy pięknie. Fajne kamienie tu mają, to na pewno. Zobacz, dziurawy kamień. Jak taki duży pumeks wygląda. Takich u nas w Siemianowicach nie ma. Zobacz, to wygląda jak normalnie łańcuch górski. Jak ten. Jakaś taka orla perć. No. Patrz tam, jak taka makieta. A tam jest, Teraz- tam jest Gerlach. Czemu Gerla? To jest najwyższy w Tatrach. No i a czemu to akurat jest makieta Tatr? Bo tu jest orla perć. Najprostsza orla perć. Najlepszy czas. W ramach Chorwacji jeszcze małe przemyślenie a propos poprzedniego odcinka z Istrii. Tak w sumie doszliśmy do wniosku, może trochę wbrew popularnym twierdzeniom, że Istria trochę ładniejsza. Nie, ładnie, to tylko jest ciekawsza dla nas. W sensie no, że dla nas jest ciekawsza, ponieważ No trochę rowerem można pojeździć. Tam jest bardziej zielono. A tutaj jest tylko jedna ta magistrala i samochodami trzeba jeździć, nie? no tak bardziej jest co robić, bardziej aktywnie. No. A tutaj Jak no chcesz tak... nad wodę, to też na tą pulę można jechać, fajnie tam było. Chociaż no Velebit też jest spoko, nie? Bo na taki dłuższy trekking to lepiej się tutaj Velebit i Paklenica, no a tak na rower, tak jakieś spacery jak tam z tymi całymi wodospadami pięknymi 7, no to raczej Istria. Ale fajne jest tutaj przynajmniej to, że nie ma żadnych ludzi, totalnie zero, nul. Gdzie byśmy na trekking nie szli, to totalna cisza. W sumie dajcie znać jak jest w sezonie, bo też jestem ciekaw, może tak samo jest tutaj w sezonie. A tymczasem jak zapraszamy jak coś do poprzedniego odcinka i lecimy dalej. Do poprzedniego odcinka, do właściwie 2 poprzednich odcinków z Chorwacji, ale też wszystkich innych, jak na przykład odcinka z Czarnogóry z zeszłego roku. To są właśnie te ujęcia, które widzicie teraz. Naprawdę jeden z moich ulubionych odcinków pod kątem widoków z zeszłego roku, chyba nawet najlepszy. Bardzo, bardzo zapraszamy, także też do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, no i wbijajcie na Instastories, bo teraz kręcimy się po Podlasiu, szukając fajnych widoków, miejsc, zwierząt. Jeśli macie jakieś miejsce do polecenia, gdzie warto się tam wybrać, to dajcie koniecznie znać, dzięki temu będą fajniejsze filmy po powrocie. Tymczasem życzymy Wam miłego dnia, dzięki za oglądanie, no i do następnego. Pozdro! To jest pędzel. Pędzel.